Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu o poranku z kawusią. Ja już parę rzeczy w domu zrobiłam, ale więcej Wam opowiem, jak jeszcze jedną rzecz ogarnę, bo muszę ważną rzecz zrobić. Rozpoczęliśmy właśnie ferie, zostajemy w domku, bo Juluś jest naziębiony, więc się doleczamy. Gotujemy rosół i to jest śmieszna historia, którą Wam opowiem, ale troszeczkę później. A Staś też jest w domu, ale za kilka dni wyjeżdża, więc ferie pełną parą. Będziemy też korzystać z atrakcji różnych w mieście, także myślę, że jak tylko całkiem wyzdrowiejemy, to będziemy fajnie spędzać ten czas. A ja zapraszam Was na takiego dzisiejszego wspólnego vloga. Rosołek już się gotuje, powoli nabiera pięknego żółtego kolorku, także naprawdę fajnie, będzie pyszny. No dobra, z grubsza ogarnęliśmy takie domowe rzeczy, pranie, śniadanie, mycie, ogarnianie, wiecie, jakieś tego typu podstawowe rzeczy, więc mogę Wam teraz powiedzieć tą historię z rosołem, bo dzisiaj mamy poniedziałek, ja gotuję rosół, słuchajcie, dlatego że w sobotę ugotowałam mega wielki gar, ten co teraz, taki żeliwny rosołu, dlatego że Julcio, wiecie, nie chce tak za bardzo jeść, trochę wybrzydza przy tym przeziębieniu, to już Wam wspominałam. No i w sobotę stwierdziłam, że ugotuję wielki gar rosołu, bo on rosół bardzo lubi, Stasio zresztą też, więc ugotuję, chętnie zjedzą i będzie na niedzielę też. Ale słuchajcie, ten rosół gotowałam, po pierwsze dzieci bardzo lubią rosół, a po drugie ja go gotowałam, wiecie, na takim wiejskim koguciku. No on ma zupełnie inny smak niż na takim, wiecie, kurczaku ze sklepu, nie? I ten rosół był tak dobry, słuchajcie, że w tę sobotę cały ten wielki gar był zjedzony. Naprawdę. Dzisiaj gotuję znowu, bo się ich pytałam, czy chcą znów rosół, bo im tak smakował, czy chcą inną zupę, a oni powiedzieli, że chcą rosół. Także dzisiaj, 2 dni później, znów gotuję wielki gar rosołu. Ale dobrze, rosół jest na przeziębienie dobry, rozgrzewający, wszyscy lubimy, więc wszyscy chętnie zjemy. No i taka też nasza, wiecie, perypetia z rosołem. Co drugi dzień gotuję masakryczną ilość rosołu. Ale jak trzeba i jest chęć, to trzeba. Dzisiaj u nas dość chłodno, dlatego że mamy 0 stopni. Teraz już chyba jest na +1. Ale słuchajcie, tak, śnieg się stopił, bo ostatnie w zeszłym tygodniu cały praktycznie tydzień to tak lało i wiało, że pogoda była nieznośna. Natomiast przez te ulewne deszcze śnieg się stopił. I powiem Wam, że pięknie dzisiaj, pięknie świeci słońce, no pogoda jest cudna, no jest zimno, tak, bo jest tam 0 czy 1, ale pięknie słońce świeci, od razu chce się żyć, jest energia, jest moc, mimo tego, że ja dzisiaj bardzo mało w nocy spałam, dlatego, że Juluś bardzo niespokojnie spał, co chwilę wstawał i w ogóle strasznie dzisiaj się rozgadał i w nocy gadał i budził się co godzinę i gadał i mi opowiadał coś. I nie wyspałam się strasznie. Tak, na razie dobrze się czuję, bo naprawdę to słońce dużo daje. Aż musiałam w dużym pokoju zasłonić rolety, bo to słońce jest tak ostre, że aż oczy bolą, po prostu tak mocno świeci. Nic nie widać, nie wiem, na monitorze, bo ja muszę usiąść za chwilę do komputera na chwilę. Nic nie widać na monitorze czy na telewizorze, nic kompletnie. Musiałam przysłonić te rolety, bo po prostu tak daje. Nie można na kanapie nawet siedzieć, bo prosto w oczy tak świeci. Także fajnie, pogoda jest fajna, ale widzę, że samochody, jeszcze dachy, to wszystko jest po prostu białe, oszronione. Także no jest zimno, ale fajnie, taką pogodę lubimy, a nie pluchę. No, my już po rosołku, już jakiś czas temu jedliśmy rosół, teraz chłopcy piją koktajl, a ja tak szykuję sobie drugie danie dla nich, bo do drugiego dania to jeszcze trochę, ale
chciałam sobie podszykować, żeby było gotowe, później tylko tak wiecie, do podania już właściwie, więc sobie tutaj w kuchni rządzę. Jak się obrobię z tym gotowaniem, to później sobie usiądę, może pogadamy na spokojnie, bo mam coś na oku, o czym chciałam Wam powiedzieć. No i zobaczymy. U nas już jest późne popołudnie, pobawiliśmy się, zjedliśmy drugie danie. Ja już sobie przyszykowałam kolację, bo ja nie jem późno, więc zrobiłam sobie takie tortilki. Bardzo lubię takie coś z dużą ilością warzyw, jakąś wędlinką, serkiem. Do tego sobie zaparzyłam herbatkę i idę zjeść. Potem będę kąpać Jucia, a potem się do Was jeszcze odezwę. No dobra, przyszłam na chwilę do sypialni, bo starsze dziecko wyprawiłam na trening, młodsze dziecko wykąpałam i ma chwilę na bajeczkę, więc ogląda. O, kicia. A kuku. Ojejku. Co tam? Przyszłam do Was chwilę porozmawiać, bo naprawdę cały czas coś robiłam i nie było kiedy. Po pierwsze, słuchajcie, mam zajawkę. Walczę, biję się z myślami, no ale chyba się jednak skuszę, żeby złożyć zamówienie w Empiku. Mam na oku 3 książki. 2, które mnie bardzo ciekawią i chcę je przeczytać na pewno. Natomiast trzecia jest taka, że też mnie ciekawi, ale ogólnie to jest tematyka, wiecie, mnie ta tematyka nie kręci, bo wiecie, teraz jest moda na tą astrologię, na to wszystko i mnie to kompletnie nie kręci. Jedyne, co mnie z tego kręci, to fazy księżyca, wiecie, pełnia, kiedy co jest, kiedy się dzieje w jakiej fazie księżyca. I to faktycznie jakoś tak chwytam, to mnie interesuje i chciałabym więcej o tym poczytać. I znalazłam sobie taką fajną książkę, którą planuję zamówić. Natomiast cała ta otoczka o astrologii i to wszystko i to nie, naprawdę kupiłam sobie jedną taką książkę w ogóle o astrologii i przeczytałam ją, ale się tak męczyłam, że powiedziałam nigdy więcej. Także tak to wygląda. A jedną książkę właśnie chcę zamówić i ona jest taka trochę psychologiczna, trochę może właśnie jakaś taka, wiecie, z tym też związana, ale tak się zastanawiam, że chyba sobie kupię audiobooka, bo wiecie, audiobooka to gdzieś tam przy okazji, jak będę gdzieś szła, czy wieczorem, czy coś tam będę robiła, to sobie go włączę i odsłucham, gdzieś tam sobie będzie w tle leciał. Natomiast nawet jak nie będę jakoś wkręcona w to bardzo, natomiast jak kupię tą książkę, to będę się wkurzała, że mi się nie podoba i że ciężko mi się ją czyta i że to nie mój klimat i wiecie, także chcę jakby poznać jej treść, więc, ale nie jestem pewna, czy przypadnie mi do gustu, więc właśnie chyba sobie zamówię audiobooka do odsłuchania. A pozostałe 2 książki, które no wiem, że na 100% mnie interesują, to sobie chyba zamówię. I tak to. A jedną książkę Wam chcę polecić. Już Wam polecałam ją chyba kilka razy z tego, co kojarzę, ale ona u mnie cały czas na wierzchu leży, bo ja do niej gdzieś tam wracam, zaglądam i nawet mój mąż zaczął ją czytać. I ja powiem Wam, że uwielbiam tę książkę. Jest taka naprawdę motywująca bardzo. Może gdzieś tam jest trochę fantazji w niej, ale naprawdę bardzo motywuje. Przynajmniej mnie bardzo zmotywowała. Jest to książka Klub Piąta Rano. Ci, co czytali, to wiedzą. No, ci, co czytali, to w ogóle dajcie znać, czy Wam się podobała, bo mnie się podobała bardzo. Ja z zapartym tchem ją czytałam. Także polecam Wam tę książkę.
jeżeli chcecie się do czegoś zmotywować, przełamać, to Wam naprawdę polecam. No i tak, właśnie chciałam Wam o tych moich planowanych zakupach powiedzieć. Tak sobie myślę, że jak dzisiaj wieczorem może usiądę, to zamówię, to mi to może, myślę, że mi to w tym tygodniu jeszcze przyjdzie. Także te książki to Wam na pewno pokażę. No i tak, moi drodzy, taka zagwozdka. Ale no tak właśnie długo, od kilku dni rozważam zakup tych książek i doszłam do wniosku właśnie, bo nie byłam pewna tej jednej, bo z jednej strony mnie ciekawi, ale z drugiej strony wiem, że mogę się męczyć czytając ją, więc tak właśnie po tych kilku dniach rozmyślań, żeby się na siebie nie złościć, że niepotrzebnie wydałam pieniądze na tą książkę, że mi się jej nie chce czytać, że mi się nie podoba, ale jestem jej ciekawa, z drugiej strony, no to doszłam do wniosku, że jednak chyba skuszę się na audiobooka. Tak sytuacja wygląda. No dobra, nie przedłużam i uciekam. Żegnam się z Wami, dlatego że zaraz idę położyć Julcia spać. Potem sama się ogarnę już tak wieczorową porą i chciałabym sobie zrobić herbatkę, usiąść pod kocykiem, zamówić te książki i właśnie może coś obejrzeć. A jutro planuję też nagrywać vloga. I jutro też planuję. Kicia! Jutro też planuję poczytać książkę, którą zaczęłam, ale no jakoś tak przerwałam, w sensie takim, że nie mam ostatnio czasu, żeby czytać dalej, więc może jutro poczytam wieczorem. W ogóle jutro mi się zapowiada taki dość intensywny dzień, ale to Wam opowiem jutro, jak będę nagrywać vloga, więc żegnam Was serdecznie, życzę Wam miłego wieczoru, miłego poranka, bo Wy będziecie to na pewno rano oglądać, znaczy nie na pewno, ale rano dodam tego vloga, więc może będziecie oglądać go rano, może w południe, może wiecie, wieczorem. Życzę Wam tak czy inaczej miłego dzionka, miłego wieczora i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaczki, pa pa!